Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Marku, bardzo serdecznie i wszystkich, którzy nas oglądają. Dzisiaj sobie wejdziemy troszkę w świat czarnych dziur. Dzień dobry wieczór wszystkim. Tak, ja od razu powiem, że ja nie jestem z wykształcenia fizykiem ani astronomem, ale dużo z fizykami i astronomami rozmawiam. Poza tym czarne dziury to jest taki temat, który jakoś tak mnie interesuje, dlatego pozwalam sobie troszeczkę się dzisiaj pomądrzyć, ale jeśli Państwo uznają, że powiedzmy ta moja wiedza jest zbyt naskórkowa, to zawsze można sięgnąć po bardziej szczegółowe opracowania. Z tym, że od razu ostrzegam, jeśli mówimy o współczesnym widzeniu czarnych dziur, to tam już się naprawdę zaczyna trudna fizyka i trudna astronomia. No i trzeba odrobinę cierpliwości, żeby temat zgłębić. Trzeba też cierpliwości, żeby o nim mówić w miarę tak, powiedzmy, w taki sposób, żeby to było wszystko przejrzyste. Tam jest cała masa terminów, które no, niekoniecznie są w powszechnym użyciu. Także to takie małe zastrzeżenie na początek. No jasne, i wiesz co, miałbym takie może, nie wiem, czy proste, czy banalne, czy bardziej skomplikowane pytanie, to już sam rozstrzygniesz. Ale pytanie jest takie, czy czarna dziura naprawdę wszystko pochłania, czy raczej może jest tak, że ona ukrywa coś, czego nasze zmysły i nasza fizyka jeszcze tak naprawdę do końca nie potrafią w jakiś stopniu pojąć. No, zacznę od tego, że samo pojęcie czarna dziura jest tak naprawdę pojęciem dosyć młodym, bo zdajmy sobie sprawę, że kiedy Amerykanie lądowali na Księżycu, i ja wiem, że to nie jest dla niektórych takie pewne, czy oni tam lądowali, więc może poprawię się, kiedy mówiono, że Amerykanie lądują na Księżycu, no to pojęcie czarnej dziury właściwie zaczynało funkcjonować i to funkcjonować raczej w środowiskach akademickich. W popularnej literaturze ono było niespotykane. Pojawiało się wcześniej coś takiego podobnego, jak na przykład Gwiazda Żelazna, ale to nie było dokładnie to, co mamy na myśli, kiedy mówimy czarna dziura. Czarna dziura zaczęła się upowszechniać w latach 70. i to raczej w drugiej połowie, no a później towarzyszy nam no właśnie od końcówki lat 70. to już na pewno. Ale to jeszcze nie jest odpowiedź na pytanie, bo tak, na początku, kiedy mówiono o czarnej dziurze, to wiązano to pojęcie z tym, o czym mówił Einstein, czyli z tym, co mówimy o teorii względności, ogólnej teorii względności. I wtedy, w takim wydaniu einsteinowskim, no to ta dziura była dosyć prostym urządzeniem. Pożerała wszystko, co było w pobliżu, czy to była materia, czy to było światło, jakieś promieniowanie, wszystko żarła. Co się z tym działo tak do końca, no, nie było wiadomo, a mówiono o jakiejś osobliwości, singularity i no coś tam się działo w środku. Próbowano to oczywiście opisywać, o tych różnych stanach, które tam następują, ale tak widziała to, mm, tak widziała to fizyka w tym wydaniu klasycznym. Czyli widziała czarną dziurę jako takie wieczne więzienie. Tymczasem, no, już wtedy była, ale kiedy tematem zaczęła się interesować fizyka kwantowa, no to już troszeczkę zmieniło się spojrzenie na czarną dziurę. Dodała fizyka kwantowa nowy element, a mianowicie zauważono, a konkretnie to Hawking to zauważył, że czarne dziury mogą parować bardzo powoli, ale jednak emitują tak zwane, no, w związku z zainteresowaniem, promieniowanie Hawkinga. Okazuje się, że teoretycznie czarna dziura może z czasem po prostu zniknąć. Po prostu była i nie ma. Ale jeśli zrobimy takie oto założenie, że ona sobie wyparuje, to się pojawia bardzo ważne pytanie,
czy informacja o tym wszystkim, co wpadło do czarnej dziury, wszystkich atomach, promieniowaniach, to wszystko, co zeżarła ta czarna dziura, co wpadło do środka, czy ta informacja w związku z wyparowaniem czarnej dziury znika na zawsze, Mhm. czy też gdzieś zostaje? I większość fizyków, już nie wchodząc w szczegóły, jest dzisiaj przekonana o tym, że ta informacja nie znika. Jest w pewien sposób, tu cudzysłów, ukryta w ten sposób, no, w skomplikowany sposób, na przykład w tym promieniowaniu Hawkinga, że ta informacja jest wypromieniowywana z czarnej dziury. Ewentualnie mówi się, jest też taka koncepcja, że na powierzchni czarnej dziury ona się pojawia jak rodzaj pewnego hologramu. Czyli podsumowując, czarna dziura w tych nowszych koncepcjach nie jest już niszczarką materii, czy też energii, czy tego wszystkiego, co tam wpadnie jej w okolice, ale jest rodzajem sejfu. My, ludzie, jeszcze nie wiemy, jakby go można, ten sejf, otworzyć, no ale to nic nie zmienia. Taka koncepcja się pojawiła. Od razu trzeba powiedzieć, że jak jest, to tego nikt państwu nie powie. Może mówić o swoich najgłębszych przekonaniach co najwyżej, no bo to wszystko, co powiedziałem przed chwilą o tym hologramie, o tym, że to może być wypromieniowywana ta informacja, to jest wciąż tylko teoria. No ale dobrze, już żeby powiedzieć wszystko, to coraz więcej wskazuje na to, że we wszechświecie dane się nie gubią, Mhm. nie znikają. Wszechświat je tylko szyfruje. Oczywiście nie antropomorfizując Mhm. wszechświata, ale je szyfruje. To, proszę Państwa, ma daleko idące konsekwencje, nieco niepowiązane z dzisiejszym tematem, czyli tematem czarnej dziury, bo wszyscy ci, którzy mówią, że na przykład człowiek po śmierci znika, jego świadomość znika, no bardzo wielu myślicieli wyciągnęło z tego, o czym powiedziałem wcześniej, wniosek, że skoro wszechświat nie gubi danych, tylko je szyfruje, to być może jest jednak nadzieja i ta koncepcja o tym, że w jakiś sposób nasza świadomość przetrwa moment, kiedy odchodzimy z materialnej rzeczywistości, może nie jest aż tak szalona, jak się mogła przynajmniej niektórym wydawać. To temat poboczny, ale musiałem o nim powiedzieć przy okazji czarnej dziury. No właśnie, tutaj widzisz, dalej pozostaje to pytanie, no bo już wiemy, że materia raczej nie znika w tej nieskończoności, prawda? No jest pytanie, czy ona przechodzi do jakiegoś innego wszechświata, w którym właśnie mogłoby powstawać jakieś nowe życie. Przepraszam, bo akurat moja tutaj zagłuszarka, która się nam regularnie włącza podczas naszych audycji, Hmm? znowu gadała i nie usłyszałem końcówki. Przepraszam. Mówię, że no to już założymy, że załóżmy materia nie znika w tej nieskończoności. No pozostaje tylko pytanie, czy ona przechodzi do innego wszechświata, w którym właśnie by powstawało jakieś nowe życie. Jakby powiedział poseł z lat 90., to jest otwarcie puszki z Pandorą. Bo koncepcji jest cała masa. Nie mamy żadnych dowodów tak naprawdę. My w ogóle bardzo mało wiemy o czarnych dziurach. To są jednak koncepty, no trudno je nazwać teoretycznymi, bo w końcu zostały zaobserwowane we wszechświecie, ale to, w jaki sposób działają, to jest jednak duża doza teorii. Więc nie mamy dowodów na to, że materia z czarnej dziury na przykład przychodzi do innego wszechświata, bo znowu muszę podzielić to. Według tej teorii einsteinowskiej, związanej z Einsteinem, może tak, no w końcu to nie Einstein o tym mówił, wszystko kończy się w środku czarnej dziury. Tam jest tak zwana osobliwość, gdzie gęstość jest tak ogromna, że wszelkie prawa związane z
znaczy opisywane przez naszą fizykę, przestają po prostu Mhm. działać. Ale to jest ta tak zwana stara koncepcja. Natomiast wraz z rozwojem refleksji nad czarnymi dziurami i wraz z wjechaniem na scenę fizyki kwantowej, no, pojawiły się nowe hipotezy. Jedna z tych hipotez nosi nazwę Baby Universe i mówi o tym, że każda czarna dziura tworzy nowy, osobny wszechświat w swoim wnętrzu. To się wydaje szalone, no bo przecież są czarne dziury rozmaitej wielkości. Mówi się nawet o małych, mikroczarnych dziurach, no ale jakoś to nie przeszkadza fizykom formułować takiej tezy, że wewnątrz czarnej dziury może powstawać nowy wszechświat. Mm, Takie teorie rozwijał, tu przytoczę nazwisko, Lee Smolin. On sugerował, że w ten sposób rozmnażają się wszechświaty, że czarne dziury to są właśnie takie rozmnażarki wszechświatów i no takie jest ich główne zadanie, jeśli można by mówić o pewnej celowości we wszechświecie. Pojawiła się też koncepcja nazywana modelem Popławskiego. Jeszcze kilku innych Mhm. uczonych nad tym myślało albo dyskutowało. Może dyskutowało to lepsze określenie. I w tych rozważaniach wnętrze czarnej dziury mm, może wyglądać jak, to się niewiele różni, ale może wyglądać jak nowy, rozszerzający się kosmos. Te dwie idee, bardzo podobne zresztą do siebie, one są inspirujące, ale z drugiej strony bardzo mocno oddziałują na wyobraźnię, oddziaływują. No, ale to jest czysta teoria, ale bardzo działa na wyobraźnię, bo coraz częściej w tak zwanych mass mediach pojawiają się w tej chwili pytania, czy nie należy unieważnić koncepcji wielkiego wybuchu, bo być może nasz wszechświat, przypomnę, gigantyczny w naszej skali przynajmniej, gigantyczny, nie docieramy nawet do granic tego wszechświata, mówimy tylko o wszechświecie, który możemy obserwować. Ta granica jest bardzo daleko, ale mówi się o tym, że być może ten nasz wszechświat to nie było wielkiego wybuchu, tylko było coś, co się narodziło w czarnej dziurze i nasz wszechświat wewnątrz takiej czarnej dziury sobie swobodnie funkcjonuje. No, piękna koncepcja, inspirująca, ale powtarzam, na to wszystko nie ma żadnych dowodów. To są modele czysto teoretyczne. Modele, które porównałbym tak nieco zabawowo do takiej sytuacji, jak mamy z magikiem w cyrku, a może nie w cyrku. Mamy magika, który ma swój kapelusz i tam wrzuca, nie wiem, gołębia albo królika i królik znika. Mhm. I my nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje. Jeśli nie znamy tej sztuczki, to nie wiemy, co się naprawdę dzieje z gołębiem czy królikiem. Możemy się tylko domyślać, że tam na przykład jest drugie dno, no ale nie mamy żadnych narzędzi, ani kamery, ani podglądu, gdzie ten królik, gołąb naprawdę trafia. Możemy tylko snuć teorie i na to są w tej chwili skazani fizycy, na snucie teorii na temat tego, jak to jest z tym wszechświatem naszym i w ogóle jak to jest z czarnymi dziurami, co tam się w środku dzieje. Bo może nie jest to tylko to, co opisywane jest, że tam się rozciąga wszystko, makaronizuje i w ogóle totalna zagłada następuje, tylko Mhm. może tam wewnątrz jest zupełnie inaczej. I nie sądzę, żebyśmy się w najbliższym czasie dowiedzieli. No właśnie, czy czarna dziura to jest po prostu jakiś kosmiczny grób, czy może jest to po prostu brama, taki bym powiedział portal do innego wymiaru, gdzie czas i przestrzeń mają zupełnie inne znaczenie? I znowu muszę to zastrzeżenie zrobić. Nie wiemy, tego kompletnie nie wiemy i znowu powtórzę, dla tych modeli opartych o wizję Einsteina czarna dziura to grób. Materia tam znika za horyzontem zdarzeń i świat zewnętrzny traci z nią jakikolwiek kontakt. Dla kogoś, kto
wpada akurat do czarnej dziury, dzieje się w sumie niewiele. Bo tam zmienia się upływ czasu, nic szczególnego. W momencie przekraczania horyzontu dopiero głębiej zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy, przynajmniej teoretycznie. I potężne siły, które działają, rozciągają wszystko na atomy dosłownie, stąd ta makaronizacja czy spaghetyzacja. Chyba, chyba o to określenie chodzi. Ale warto wiedzieć, że istnieją spekulacje, że czarne dziury, powiedziałeś to, mogą być rodzajem bram. I tak się pojawiła koncepcja wormholi. To są mosty Einsteina-Rosena. To takie tunele, które wytwarzane są pomiędzy różnymi punktami czasoprzestrzeni. No wiecie Państwo, ta historia ze zgiętą kartką, żeby dotrzeć z jednego końca kartki do drugiego, no to trzeba przebyć na przykład po przekątnej, ale kiedy złożymy tę kartkę, to już rzecz wygląda zupełnie inaczej. I takiemu poruszaniu się po wszechświecie, miałyby służyć te wormhole, a te wormhole, no one są związane też z czarnymi dziurami, bo to wszystko wymaga tak gigantycznych energii, żeby to ustabilizować, że właściwie dzisiaj to jest czysta teoria. Czyli coś, co nazywane jest ER, czyli most Einsteina-Rosena, funkcjonuje i jest dosyć popularny, ale pojawił się też pomysł bazujący na tym pomyśle o tego mostu Einsteina-Rosena, gdzie zrównuje się dwie rzeczy. Ten most Einsteina-Rosena, tego wormhola, z tak zwanym splątaniem. Splątanie cząstek to znowu fizyka kwantowa, gdzie dwie cząstki zachowują się tak, jakby były powiązane i możemy zawieść taką cząstkę na drugi koniec wszechświata i ją poruszyć i tamta druga poruszy się w tym samym momencie. To jest bardzo powiedzmy teoretyczny model i bardzo niedokładny. Ja go bardzo spłaszczam i nie wiem, fizyk by mi powiedział, że go prymitywizuje. No więc dobrze, zgadzam się na to, ale chodzi o to, żeby sobie rzecz wyobrazić. Te cząstki zachowują się w taki sposób, jakby czas i przestrzeń je nie dzieliły. One się po prostu są splątane. To chyba najlepsze określenie. I mówi się o tym, że można te dwie koncepcje połączyć, czyli ta koncepcja wormholi, czyli tych tuneli czasoprzestrzennych oraz koncepcja splątania da się połączyć. Jak? A mianowicie takim mostkiem w czasoprzestrzeni, czyli kiedy poszczególne atomy byłyby powiązane ze sobą takimi mikro-wormholami, tymi tunelikami czasoprzestrzennymi. I tu mówi się właśnie o czasie i przestrzeni, że to, co robi bo dlaczego to w ogóle jest powiązane? Bo czarna dziura właśnie z czasem i przestrzenią robi rzeczy dziwne, niezwykłe z racji swojej masy. Czas i przestrzeń wewnątrz czarnej dziury, mówi się o tym, fizyka tego nie wyklucza i to nawet ta bardzo tradycyjna, że czas i przestrzeń mogą się wewnątrz czarnej dziury na skutek olbrzymich mas niewyobrażalnych, mogą się zamienić rolami. A w takim wypadku pojęcie upływu czasu w ogóle traciłoby sens. Dlaczego ja to wszystko mówię, dlaczego wspominałem, to splątanie i ten most Einsteina-Rosena jeszcze się nam pewno przyda, ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, żeby uświadomić sobie, że w przypadku czarnych dziur mamy do czynienia z takimi wartościami, że trudno to wszystko ogarnąć. Więc podsumowując, czarna dziura to jeszcze niedawno był grób. Takie coś, że materia, energia, wszystko tam znika. Ale dzisiaj już przychodzą koncepcje, w których czarna dziura może być laboratorium, czyli coś się tam przepoczwarza, zmienia, ale znacznie ciekawszą koncepcją jest koncepcja bramy, o której mówiliśmy właściwie od początku, że nagle mamy dzięki czarnej dziurze, teoretycznie przynajmniej, możemy się przemieszczać po wszechświecie. Ale znowu,
teoretycznie to się wszystko składa. Jest cała grupa fizyków, która opowiada się za tymi mostami, za splątaniem. To na etapie obliczeń różnego rodzaju i wysuwanych koncepcji przez ludzi znacznie mądrzejszych i znacznie bardziej ogarniających temat ode mnie, ponoć się to wszystko zgadza. Ale powtarzam, ponieważ nie możemy tam zajrzeć, to wszystko teoria. No właśnie, wspominałeś o teorii Einsteina. No i ta teoria Einsteina o zakrzywieniu czasoprzestrzeni, jak to by się wydaje? Czy ta teoria Einsteina o tym zakrzywieniu czasoprzestrzeni to jest pełne wyjaśnienie, czy jest to jedynie jakiś taki fragment większej, ukrytej prawdy o tej całej strukturze rzeczywistości? Wszystko wskazuje na to, że teoria Einsteina i pochodne to jest jeden z większych sukcesów nauki, bo ona jest dosyć abstrakcyjna, ale z drugiej strony dzięki tej teorii einsteinowskiej bardzo ładnie możemy opisywać na przykład grawitację, ruch planet, fale grawitacyjne, czarne dziury wreszcie, czy rozszerzanie się kosmosu. Ale, gdy próbujemy połączyć teorię całkiem nieźle opisującą wszechświat, jak powiedziałem, z mechaniką kwantową, czyli na tym poziomie cząstek, atomów, to się pojawiają sprzeczności. A to jest znak, no myślę, że dosyć oczywisty, że to jest znak, że ogólna teoria względności nie jest pełnym obrazem rzeczywistości, że jest pewnym wycinkiem, który poznaliśmy, który pasuje nam do zjawisk, przynajmniej niektórych, które obserwujemy, ale nie opisuje wszystkiego. To dlatego dzisiaj naukowcy pracują nad teorią kwantowej grawitacji. To ona teoretycznie miałaby połączyć obie dziedziny, czyli mechanikę kwantową z tą teorią einsteinowską. I tak się pojawiają. Siłą rzeczy moja wiedza jest zbyt mała, ale pochodną tych rozważań, tej próby połączenia jest teoria strun, tak zwana pętlowa grawitacja kwantowa. Te wszystkie teorie próbują opisać, co dzieje się w mniejszych skalach. I to stąd się pojawiają później te wyjaśnienia, że to, co dzieje się w trójwymiarowej przestrzeni, może być zapisane na granicy czarnej dziury, bo to jest tak zwana holografia, a tu muszę sobie zerknąć do ściągi, bo ona się jakoś tak nazywa bardzo, bardzo, bardzo spektakularnie. No, spektakularnie to nie, ale tak bardzo fachowo to jest ADS-CFT. Holografia ADS-CFT to sugeruje, że wszystko, co dzieje się w trójwymiarowej przestrzeni, może zostać zapisane na jej granicy, tak jak obraz holograficzny, tak jak obraz na ekranie. No i to się dzieje właśnie na przykład w czarnych dziurach. Mówiąc o teorii względności, o ogólnej teorii względności Einsteina, można zaryzykować takie twierdzenie, że Einstein stworzył pewien szkielet obrazu świata, ale nam brakuje, ja wiem, mięśni do tego wszystkiego. No, nazwijmy to, żeby wpisać się w pewną poetykę, mięśni kwantowych tak naprawdę nam brakuje, bo co tu, co tu mówić? No, mnie się przynajmniej, mnie prywatnie, wydaje ta teoria Einsteina genialna, ale niekompletna. To oczywiście nie umniejsza jej. Ona opisuje nam, teoria Einsteina, ogólna teoria Einsteina opisuje pewien fragment jakiejś większej układanki, którą my próbujemy złożyć. Idzie nam tak sobie, no ale jednak próbujemy. No właśnie, i widzisz, na zakończenie jeszcze jest tylko taka sprawa, bo a jeśli jest tak, że każda czarna dziura jest początkiem jakiegoś nowego wszechświata, to pytanie, czy nasz własny kosmos również właśnie w ten sposób powstał, twoim zdaniem? No, tak, no wspominałem o tym, bo to jest bardzo trendy w tej chwili. Mówiąc szczerze, w ciągu ostatniego tygodnia natknąłem się na bardzo popularnych stronach
takich niepoświęconych nauce czy fizyce, na bardzo popularnych informacyjnych stronach przynajmniej 2 razy Mhm. na tego rodzaju sugestie, że być może żyjemy wewnątrz czarnej dziury. No jeśli to się tak bardzo przybija do mainstreamu, to znaczy, że to jest naprawdę trendy. No innego lepszego słowa nie mam. Bo to rzeczywiście jest fascynująca idea, że to, co nazywamy, do tej pory nazywaliśmy wielkim wybuchem, mogło być tak naprawdę drugą stroną czarnej dziury z jakiegoś innego wszechświata. Czyli gdzieś tam jest jakiś inny wszechświat, jest tam czarna dziura, taka, jaką obserwujemy w naszym wszechświecie, no przynajmniej co do mechanizmów, i ta czarna dziura wewnątrz siebie stworzyła wszechświat. I to, co nazywamy wielkim wybuchem, Big Bangiem, to właśnie był ten moment, kiedy czarna dziura coś tam wewnątrz siebie urodziła. Naukowcy tacy jak na przykład Popławski, ale pokazują to na modelach matematycznych, że jest to teoretycznie możliwe. Ale wiecie Państwo, to jest tak jak z tymi wszystkimi teoriami, które opierają się na czystej spekulacji. Matematycznie to się wszystko może zgadzać, ale to jeszcze wcale nie oznacza, że to jest prawda. Owszem, matematycznie wychodzi, że wnętrze czarnej dziury może rozwinąć się w nowy kosmos. No, nie ukrywajmy, no, dobrze, nie wiem jak Państwo, ale ja się do tego przyznam. Pojęcia nie mam, na czym polega ta matematyka na tym poziomie, o którym mówię w tej chwili. Absolutnie nie. Muszę to troszeczkę na wiarę jednak przyjąć, skupić się na tym, że ktoś z autorytetem zapewnia, że to się wszystko spina. Ale tak jak powtarzam od początku na dzisiejszej audycji, nie ma na to żadnych dowodów, są pewne modele matematyczne, bo my dzisiaj nie możemy przecież zajrzeć na zewnątrz naszego wszechświata, między innymi dlatego, że jeszcze nasze obserwacje nie dotarły do jego granic. Pytanie, czy gdyby nawet dotarły, to bylibyśmy w stanie na zewnątrz wyjrzeć. No, teoretyczne modele mówią o tym, że nie ma ruchu w tę stronę, to znaczy nie ma ruchu z wnętrza czarnej dziury na zewnątrz. To jest droga w jedną stronę. Czyli troszeczkę to jest tak, jakbyśmy. Mówimy często w przypadku zupełnie innej sfery o transcendencji, o czymś, co jest na zewnątrz. Mamy nasz świat i Boga, który jest transcendere, czyli na zewnątrz. Nie ma styku z naszym, rządzą tam inne prawa. My tam nie możemy zajrzeć. Stąd się wzięła transcendencja. Troszkę podobny model jest z czarną dziurą. Nie możemy tam wyjrzeć. Co więcej, fizyka na tym poziomie, na którym ona w tej chwili jest, nie daje nam nadziei na to, że kiedykolwiek wyjrzymy. Być może to się za jakiś czas zmieni, ale to, co wiemy dzisiaj, nie daje nam takiej nadziei. No więc nie wiemy, czy mieliśmy jakiegoś rodzica w postaci innego wszechświata, w którym narodziła się czarna dziura i ona później de facto stała się naszym rodzicą i urodziła nasz wszechświat. No, powiem tak, w sumie to jest, wiecie Państwo, taka fajna metafora, bo wszechświaty rodzą się z innych wszechświatów, tak jak drzewa rodzą się z nasion. No, piękne to wszystko, no ale to jest tak naprawdę tylko pomysł, a nie potwierdzony fakt, więc trudno o tym nawet dyskutować, ale porozmawiać warto. Dzięki ogromne, Marku, za wspólnie spędzony czas, bo to takie pół godzinki szybko minęło. Dużo ciekawostek Tak, ale poruszyłeś. powiem tylko, tradycyjnie przerywając ci, to ja powiem tak, że ja mam uczucie, myślę, że Państwo również, pewnego niedosytu, ale warto to sobie powiedzieć, że ten niedosyt z nami zostanie jeszcze bardzo długo, Mhm. bo my o czarnych dziurach na takim poziomie lajtowym, jak to dzisiaj próbowaliśmy zrobić, no długo jeszcze pozostajemy na tym etapie, ponieważ tak jak mówiłem, nie da się tego szkiełkiem i okiem
zbadać, można uciec się do matematyki, ale powtarzam, w modelach matematycznych wiele rzeczy się zgadza, które nie mają odbicia w rzeczywistości. Wiem, że to powtarzam, ale chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. O czarnych dziurach, które są fascynującymi i realnymi obiektami, wiemy tak naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Mhm. Namiary do Marka oczywiście znajdziecie w opisie, w linii pod naszą rozmową. Zachęcam, żeby tam odwiedzać go. Natomiast ja, tak jak wspominałem, bardzo dziękuję serdecznie Marku za wspólnie spędzony czas. Cieszę się, bo wiele rzeczy rozwinąłeś. Pobudziłeś też umysły, żeby myśleć, żeby drążyć, żeby dalej maszerować. Ja zachęcam, żeby odwiedzać kanały i Spotify Marka. Tam dużo ciekawszych rzeczy znajdziecie. A tymczasem, delikatnie powiem, do następnego razu. Pięknie dziękuję, do usłyszenia.